So at this point I need to just turn in a few quests. I've got seeds for the alchemist, I got meat for the butcher, and I got some guy supplying fish for a merchant. So they are all... One or two of them are in the merchant district. One of them is in the artisans district, and I'm kind of around the corner from the butcher. So if I loop around clockwise, I can get into the artisans district, and then maybe I can swing around and get over to the alchemist and Armar in the southwest. Hej, Hey, you. I have your meat. jeśli chodzi o mięso, No, pokaż, co przyniosłeś. mięso owcy, jeszcze świeże. Mam nadzieję, że nie poszedłeś na czyjeś pole i nie wybiłeś mu stada. Tak czy inaczej, jedna pozycja z głowy. I don't even know where I got that sheep meat from. Mam tu mięso kraba. Teraz to mi zaimponowałeś. To prawdziwy rarytas w Starym Mieście. Dobra robota. Proszę, mięso dzika. Świetnie. Mam nadzieję, że za bardzo cię nie pokiereszowały. Świetnie. To wszystko, czego od ciebie chciałem. Jeśli ciągle chcesz zostać moim czeladnikiem, to zapraszam. Okazałeś się naprawdę przydatny. Potrzebuję kogoś takiego. Za każde przyniesione surowe mięso będę ci płacił więcej od innych kupców. Gwarantuję, że ci się opłaci. Ano i wstępna zapłata za pomyślne przejście testu. So I have the choice to be an apprentice or not. So naturally, I will abstain. I don't know, this guy's whole deal is that he will give you more money for selling him raw meat, but I would think I would want to be cooking my raw meat, so I'm not overly interested in selling him my meat. Oh, Czy zechce mi potrzebna mi... no thank you. Niestety, Not Mnie today. zaskoczył! Okay, one of these guys is Armar. Here he is. So I've got your fishing supply line figured out. Lehman agreed to work for the guild. Liman zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Tak? To świetnie. Jak go do tego namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której zależało Limanowi. Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Możesz być pewien, że opowiem o tobie Lorenzo. Na pewno będzie zadowolony. Now the alchemist. Is this Harshlick? Hey you. Zebrałem nasiona, o które prosiłeś. To powinno na razie wystarczyć. Mam nadzieję, że nie była to zbyt brudna robota. Chyba wciąż śmierdzą mi ręce. Nie przejmuj się. Zapach powinien minąć za kilka miesięcy.
Miesięcy? Nie jest aż tak intensywny. Nie musisz panikować. Wracając do spraw istotnych, nie chcesz mi może pomóc z ich sadzeniem? Co będę z tego miał? Po pierwsze, podzielę się z tobą plonami. A po drugie, przyjmę cię na czeladnika. Co ty na to? Can I get the harvest and abstain from being an apprentice? Like, am I committing to being your apprentice when I say this? Brzmi uczciwie. Bierzmy się za to. Dobrze, chodź ze mną. Scared. I don't want to be your apprentice yet. What the hell is this letter to Hirschlick that I've never seen before? Hirschlick, the strange stone that fell into my hands during an ill-fated trip to Corinus appears to be more than an ordinary mineral. While the rays of the sun reflect off its lake-smooth surface, the light of the moon seems to penetrate its unbroken texture, making its interior pulsate and constantly change shape. I'm certain that the stone has not been crafted or shaped by time. Later today I will take it to a friendly mage. Perhaps his knowledge will reveal secrets that the oldest books in Waldfried are silent about. Yoribin. Oh, what is he talking about? Teraz pokażę ci, jak sadzić. Nim zaczniesz wsykać nasiona, gdzie popadnie, musisz spulchnić ziemię, by korzeń swobodnie się w nią wbił. Następnie wyznacz równe linie i w równomiernych odstępach wyżłób dołki, do których wrzucisz nasiono. Gdy skończysz, zasyp je i podlej. Banał, prawda? To do dzieła. So, do I have to... Oh. I was ready to get out my hoe and start tilling the field, but I guess I just putz around with a leather bag in the dirt. Isn't there a fourth spot I'm supposed to be planting things? I had 4 types of seeds. What? What am I missing? Oh dear. Jak na pierwszy raz, sprawnie się z tym uwinąłeś. Myślę, że zasłużyłeś na to, aby zostać moim czeladnikiem. Powiedz tylko, czy na pewno tego chcesz, a załatwimy wszystkie formalności. Good, so I still have the option. I guess being an apprentice with him would be good for alchemy. Razem odeprzemy orkową zarazę i przywrócimy... Normally in Gothic 2, I like to join up with Constantino, the alchemist, just because he... Młodzieńcze, czy chciałbyś wziąć udział w diabelnie trudnej grze? To jedyna okazja, by przyjść z niczym, a wyjść jak król. Zasady są proste. Musisz uważnie obserwować, gdzie przemieszcza się złota moneta i wskazać, pod którym kuflem się chowa. To jak? Zaintrygowany? Why is this guy in a shady corner where other people have to approach him instead of being like right along the street? Czemu nie? Świetnie! Ile chciałbyś postawić na swoje zwycięstwo? Do wygrania będzie 3-krotność sumy, którą zaoferujesz. Co następuje? W związku z rosnącym This is zapotrzebowaniem na broń possibly gonna be a scam. królewskiej, na Proszę, wyspie oto kolei pieniądze. otwierane Pięknie są dziękuję. magicznej Żegnaj, frajerze! Zapraszamy wszystkich Yep. górników z Archolos, a także każdego, kto nie boi się pracy fizycznej, aby Is there dołączyć any do chance that I'll be able to catch up to powstającej him at his final destination? Like, can I even find my hasty herring and catch up to him in time? By the time I get to my hasty herring, I'll have completely lost sight of this guy.
Well, that's why I only gave him 10. I admittedly was not expecting him to just run away with the money. I thought it was gonna be like a classic trick where they slide it off the table and it's not under any of the cups. Like I was saying, normally in Gothic 2 I tend to join up with Constantino because he's a convenient way to master alchemy. That way I can make those permanent stat potions. I don't know that I necessarily want to do that this time. Davis, the locksmith slash carpenter, he seems really good for money mainly, for giving extra value to the super valuable treasures and gold and silver and jewelry and stuff you get. Frida would be allegedly paying, well, not allegedly, but I guess the rate is probably double what she's paying now for animal skins, and I don't know what other trophies she's taking, but there's money to be had from that. I don't really care about the bow making with her. But then Adgar, if I'm saying his name right, the blacksmith, he'll allow me to make better weaponry, which is matters more to me as of right now. What do you have for sale? So, for instance, my current best weapon that I can use is the double-bladed axe, which is 80 strength for 90 damage, and that's actually better right now than anything I can get from this guy. Now, granted, if I were to use like the war cudgel here, that's 60 strength for 70 damage and 5 armor piercing. He's got stuff that the spicker here is 75 for 65. Or 70 and 80. Or wait, 60 strength and 70 damage, you know, it's meh. He's got some things that are comparable or like slightly better if I have enough stats for it. Like for an extra 5 strength, this one is technically better. And then when I get up to 70, this one would bridge the gap to this one, which is at 80. But, you know, maybe I don't need to join up with this guy. Maybe that'll change in a later chapter where I want to have, you know, with like I get to chapter 3 and he unlocks better recipes and, or well, I guess formulae or blueprints. Whereas with alchemy, you know, permanent stat potions are always good, and maybe it would give me an opportunity to make more of these potions, which would help cut down on the time I spend using the cooking interface, which I do not care for. So for instance, I could level 2, I don't have any potions recipes that are of interest, but it's a tough decision. Money always feels like it's super tight in this game. I'm getting to a point now where I'm starting to get plenty of money, but I have a feeling that before long it's gonna be, well, you know, like if I join a faction, they're gonna probably have an armor upgrade that's gonna cost like 2,000 gold or something, in which case I'll be like, oh, that's all my money. But I do have things to sell, so it might be nice to
have an option just to get some more income. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. If I come over here and talk to Lorenzo, I can see if I have completed enough to join the guild or if there is extra quests. Hey, you. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. Twierdzi, że dzięki tobie Bodowin oddał mu należytą kwotę co do monety. Powiedział też, że szepnie o tobie dobre słówko swoim kolegom po fachu. Ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzędnie. Żałuję tylko, że mnie tam nie było. Chciałbym zobaczyć to przedstawienie. Co więcej, alchemik potwierdził, że przyniosłeś mu zioła, na których mu zależało. Reasumując, nie tylko uratowałeś dobre imię gildii, ale podniosłeś naszą reputację wśród obywateli. Dobra robota, chłopcze. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom możemy liczyć na regularne dostawy ryb za niewielką cenę. Dobrze wiedzieć, że oprócz ochrony naszych interesów, mógłbyś też zajmować się pozyskiwaniem dla nas nowych kontaktów. Zrobiłeś dużo więcej niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu do nas. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się dla ciebie miejsce wśród naszych gońców. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się podpisać kontrakt. Okay. Weirdly, I didn't get Umbrella XP for completing all of that. I guess technically I haven't completed the quest yet. But I could. As a test, see what happens. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. What did he say? Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. Okay, I got new armor. I have runner's clothes, which are indeed better than my other options in just general physical defense. That's not a bad looking armor. This is kind of, it's got some little bit of blue and brown. I can dig it. Gave me something that was like training in Archolos. Here we are. So, in the service of performing the best possible service, Merchants Guild Archolos offers free combat training to all its members. Available trainers, strength training for Sunder. Sunder is for runners. Adelard is for ones, and Ingor is twos. If those are Roman numerals. Dexterity, don't care. Combat training with one-handed. Sunder. I'm shocked that they have Sunder as the guy for all this. Sounded like he was irresponsible. Archery training. It is requested that trainers assigned to higher level guild members not train low level members. Trainers may provide training in other areas. In that case, they have the privilege of organizing training on their own.
So if I wanted to improve my stats, I would go to Sunder for the primary skills I'm using. He said to go to Ingmar or somebody for like equipment. Who? By the way, if I didn't state this clearly, I'm planning to reload the save after I get an idea about what's going on with like quests and maybe not quests, but at the very least skills Hey, and ty. items and things. Can you train me? Mógłbyś. Cóż, chętnie pokażę ci, jak nabrać siły i jak machać lekką broń. Chcę. Dobra. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za Oh dobry. no. Jesteś coraz lepszy. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. I'm maxed out already. What is this? So am I allowed to get training from these other guys even though I haven't ranked up? Either way, that puts me at 63, and I need, what, 65 or something? I need 60, so I could use that. Alright. Not as cool looking as the Pernock, but, you know, it's better. I don't have the strength for the lousy longsword. I am curious as to what it looks like, so where's my other strength ring? The lousy longsword is indeed long. That's helpful. But I don't want that, I want this. Because that one's better. It gives me 70 blade protection, 40 blunt. I could swap that over to there and be a little bit more, slightly more balanced on things, 50 and 60. What do you want? Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. Is this a... Oh, it's a baptism. Yep. They call it Standing Godfather. Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Niech wam będzie. What am I drinking? Like whiskey? Wine? Bogowie. Co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. Prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą wokół. Jak tam? Picie już działa? Oh, right in the fountain. Marvin. A żebyś wiedział. Widać po tobie. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia! Dobrze, dobrze. No, próbuj.
I smoking swamp weed? Jak ci się podoba bycie członkiem Tobacco? Araxos? Jest to ciekawe doświadczenie. Błąd! Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Dlaczego? Nie złożyłeś jeszcze uroczystej przysięgi. Przysięgę? Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Can I say oh what? Co? Nie to powiedziałem. Powtarzaj. I, Marvin, who come away from some faraway shithole. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. That's unprofessional. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Świetnie. I to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Się robi. Not again. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Zimny, mokry, ale że coś w głowie kręci. I'd like to stop standing in my większość own tak vomit. reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Mam nadzieję. Co powinien wiedzieć jako goniec? Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to urzędas. Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną. Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Jak słońce. Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? Ta, teraz fajnie. Zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się! Po gildyjnym samogonie nie ma kaca! Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Oby! Dowiem się czegoś od ciebie o pracy Could gońca. I have the choice to talk to these Swojemu people? zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny użytek. Więc? Sumiennie wykonuj swoje obowiązki. Z pokorą. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze zahaczając o farmę Bermara, ale taki jest los każdego nowego. Czym mniej będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans, a co za tym idzie, lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą wypłatę.
Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało, ale złożenie skargi w tej sprawie przyniesie ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem. Znaczy, chyba. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce wszystko sobie przyswoisz. Nie bój nic. No dobrze, koniec tego dobrego. Idź się przespać. Najlepiej w jakimś ciepłym miejscu, żebyś się nie przeziębił na samym starcie. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Znajdź sobie wolne łóżko. I miłych snów. Dobrze, się robi. Ale cię wzięło. Normalnie to bym ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie. Ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać ci wszystko, co potrzebne. And I died. Game over. My clothes back on. My weapon. So I wanted to find Ingmore, whomever the who's a what's it. Some guy who would sell me weapons. He looks like a crossbowman. Who sells? Do you know who sells stuff? Can you train me? Żebyś mógł zacząć ze mną trening, musiałbyś Yeah, należeć. yeah, yeah, Po yeah. kolejnym awansie naucz. Pamiętaj tylko, że za... So I'm not probably not allowed to train with whoever the higher ranking mercenary thing is until later. Oh, Ingor, show me your goods. I need an armor. Potrzebuję pancerza. Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane i kolcze. Reszta przechodzi gruntowne naprawy lub jest zarezerwowana dla chłopców Adelarda. Am I not one of his boys? So this one is actually better, I think, right? I kind of like the look of it. But what's the comparative value? See, 55. This has much better arrow protection. Like, how often am I going to get hit with arrows? But now if I switch over to... it gives me 65 blunt and 45 edge. And then that's 60, 65, 50. My heavy hunting belt gives me 72 blunt, only 1 point less a blade, 64 projectile. So this setup here is actually pretty good, you know. And then I can switch over between these couple of these options depending on what I'm fighting. I can get an extra 15 blunt or edge there. So this, as of right now, is in fact better than the standard runner armor I got. Is it better enough to be worth 700 gold, though? Oh, that was a weird sound. Show me your goods. Pohandlujmy. And he's got a bunch of nothing. Archolos runner's belt. So with this, I would get an extra 5 defense and plus 2 to strength and dexterity. Well, so far, none of these options are intriguing. Can I train with you? Mógłbym z tobą potrenować? Pewnie. Żółtodziobów uczę walki ciężką bronią.
a naszym elitom pokazuje, jak stać się silniejszym. Oczywiście, jeśli już trochę. They'll teach me advanced blacksmithing, so I don't even need to do an apprenticeship with Odgar if I were to at least learn from this guy. Do roboty. And he'll teach me two-handed combat. Okay. Well, that gives me some good intel. Basically, that I think gives me a conviction that I should not join up with Odgar or Odgadar, whatever his name is. So it might be. I don't know if this guy at the Merchants Guild will teach me advanced blacksmithing, though. Like, that could be a limitation. Maybe only Odgar or Ogdar can teach at the master level. But there's gotta be, you know, like, really good weapons that are as good or better than the handcrafted ones, if you can find them. Sort of like what I've run into now, where all the stuff that I have found is as good or better than the current stuff. Or at least, you know, better than the stuff that I could craft myself. I think crafting for yourself just gets you the thing a little bit more efficiently, because it can happen faster and it gets you like more damage at lower stats. So this is me in a circular roundabout way talking myself out of joining up with Ogdar or Odgar or whatever his name is. And that puts me down to Davis, Frida, and Hirschlick as my primary options. Now, I'm supposed to report to Vigar or somebody at midnight for this quest. The night patrol. So since I know I have a good chance to run into random hooligans out here, why don't I switch over to this armor. That gives me a little bit better blend. Night patrol. I need to talk to Vigar at midnight here at the barracks. Now, technically, I was supposed to meet this guy several nights ago, so hopefully he's still around. There he is. Does he remember that I've been making him wait several nights? Good evening. Dobry wieczór. O, Roderick w końcu zaczął przyjmować dobrze wychowanych, a nie tylko tych z rynsztoka. Marvin, nie mylę się? Tak jest. Świetnie. O, Nie bój moja się, Leona. nie oceniam surowo. Skup się na najlepszym wykonaniu zadania, a nie na przypodobaniu się Roderickowi. Tego człowieka czasami trudno zrozumieć. To moja jedyna rada dla ciebie. Teraz ty przejmujesz inicjatywę. Gdzie idziemy? To the poor district. Thanks for giving me a Do choice. dzielnicy biedoty. Jasne, za mną. So what are my stats at this on? Not a whole lot of blunt protection. I'd like to switch that.
We're gonna kill a rat. Znowu ty? Jedna cholerna bestia mniej. Cholera, jaki ja ich nie cierpię. Są takie brudne. Jedzą byle co, choroby roznoszą. Jej. To tylko szczur, nie ma się czym przejmować. Już ja lepiej wiem, czym mam się przejmować. Paskudztwo. Ta dzielnica to jeden wielki syf. Siedlisko patologii, brudu i bogowie wiedzą czego jeszcze. Jak ci ludzie wytrzymują w takich warunkach? Jak można żyć ze szczurami na ulicach albo w domach? Gdybym miał większy stopień, to zrobiłbym tu porządek. Zanim zrobisz porządek, to powinniśmy spatrolować tę dzielnicę. Porządek powinno się robić w pierwszej kolejności. Bez niego nie ma nic. Jak jest burdel, to nic nie może być zrobione dobrze. Jasny gwint. Tam na pewno będzie więcej tych stworzeń. Ugh. No i jeszcze smród. Ci ludzie chyba się w ogóle nie myją. Mnie to nie przeraża. Nie? Dobra. Skoro jesteś taki twardy, to proszę. Obejdź ten syf i złóż mi potem raport. Wykonać. Spotkamy się przy zejściu na nabrzeże. Tak jest. Młodzieńczy zapał to coś wspaniałego. Tylko jak się z tym uporasz, to nie podchodź za blisko mnie. This guy is like a real Pewnie przysiągniesz germaphobe. tym smrodem. Mam nadzieję, że smród będzie największym zmartwieniem. A co miałoby być większym? Nie ma czegoś takiego. Jasne, zaraz wracam. What if I get the plague? Maybe this guy's got seeds. What other weird things are gonna happen to me while I'm in here? I'm supposed to be hunting mice, but, well, not mice, but giant rats. Now I'm gonna get rid of all the remaining big rats in the poor district. After I'm done, I should report to Vigar. He'll be waiting for me in the harbor near the pier. Honestly, I expected something else after our common patrol. Well, here's what's gonna happen. Why are you coming after me? There's a comment from Roderick about remembering who I find so it can be assessed later. I think Nic tu nie ma. he's Nie ma dead. czego plądrować. That was unexpected. Why did he die? Przyznam, że spodziewałem się tutaj kogoś innego. Coś ty za jeden. A z kim mam przyjemność? Odważny. Większość naszczałaby w gacie na wasz widok, chłopcy. Jestem kimś, kto ma interes do straży. Ciebie tu pewnie przysłał Veigar. Zgadza się. Ten bojący dudek zawsze wysyła rekrutów samych. Czasami mi was żal, ale z drugiej strony taki zimny prysznic przyda się każdemu rekrutowi naszej wspaniałej straży. Żebyś mi tu nie zemdlał, przejdę do sedna. Powiedz Veigarowi, że ma załatwić zwolnienie jednego z moich ludzi. Siedzi w waszym areszcie. Nudzi się i pewnie obżera na koszt podatników. Za tydzień ma być wolny. Przekaż to Veigarowi, dobrze? Dlaczego sam tego nie zrobisz? Chciałem, ale jak widzisz, nie ma go tutaj. Mógłbyś z łaski swojej nie przedłużać i już się oddalić? Tutaj naprawdę można coś złapać, jeśli nie ma się zahartowanego organizmu. A co jak Veigar nie spełni prośby? Nie chcesz wiedzieć. Wierz mi. Chłopcy, może wskażecie drogę naszemu posłańcowi? Nie trzeba, poradzę sobie. No, you just want me to pass a message on, right? During my patrol, I came across a bunch of suspicious individuals. They want Vigar to release one of them from the dungeon. From the conversation with him, it looked like such things already had happened in the past. I think I won't find anything else in this place. It's time to get back to Vigar. Really? Jestem zajęty. I get
Attacked by an aggressive hobo whom I murdered. We got suspicious thugs. We're kind of putting out like a... It sounded like there was almost a threat. What? And there's more aggressive hobos. Why so many hobo? They're falling in from the sky. It's raining aggressive hobos. Why is this guy taking so much damage? Murdering all of the hobos. Why are they so aggressive? They have no respect for authority. Why? Teraz mnie wkurzyłeś! Is this going to reflect poorly on my report card if I've been exterminating the entire population of the slums district in self-defense? I mean, I swear, they're attacking me. I'm just wandering around looking for rats, trying to, like, be a simple exterminator for the sake of health and public safety, and I get people trying to murder me. Is it really a problem if I murder them first? Or if I murder them back? Pożałujesz tego! I mean, like, what is possessing them to attack me? To attack a guard recruit who is far better equipped than they are. Like, are they all crazy? They're just, like, violently psychopathic, and they're just, I see a guy with recruit shirt, I must kill? Y'all don't know where Vigard went, did he? Do you? It's got like the waterfall exit. Is that over here? These guys are probably gonna be causing a ruckus. Drunk and disorderly in public. Hej, hej, hej! Hej, Chodź, hej, młody, hej. napij się z nami. Nasze zdrowie. A orków niech szlak trafi. Ej, nie uciekaj! Niech ludzie z miasta wiedzą, że marynarze to najlepsi kompanii do zabawy. Pijemy do dna. I'm getting A free ze mną się beer. nie napijesz? Ten stary wilk morski ma dla ciebie coś specjalnego. Spróbuj tego! Nie pożałujesz! Nie pij tego! Piwo to nie jest napitek prawdziwego marynarza. Ale to... O! Ta butelka przepłynęła ze mną 7 mórz i widziała krańce świata. To jest napój godny wielkiego awanturnika. A co, nie pijesz? Łyknij za nasze zdrowie. No to zdrowie. Did I just drink? Dzięki za poczęstunek. Pomyślnych wiatrów. Hej, zostań jeszcze. Na razie. Why did I not have a choice in that? Shouldn't I be, like,
having the role-playing option to be a straight-laced, I'm not getting drunk on the job, like you guys watch yourself. Whoops. Odłóż broń. Mądra decyzja. Incredibly strange. Like, is this just a random encounter? Does that have nothing to do with the quest that I'm on? What did he say? Be waiting for me in the harbor near the pier. Okay. What did he say about Waterfall Gate or District, though? What pier? Like, this one way over here? Boy, this guy is working all night long. Do you have a random event for me? Ryby sprzedam tanio. 20 sztuk złota za cały kosz. Daj te ryby. Ależ proszę bardzo. Te ryby śmierdzą. Co? To ryba, a nie kwiaty. Musi śmierdzieć. Smacznego. Just a carrier. Wiedziałem, że zaśmierdniesz. Tak jak mówiłem, nie zbliża się. I mów, jak patrol? Jakiś podejrzany osobnik chciał z tobą pogadać. Kto? Nie wiem, nie przedstawił się. Masz załatwić zwolnienie jednego z jego ludzi. Jasne. No to wiem, o kogo chodzi. Zrobisz to? Młody, nie interesuj się tym. Lepiej skończ składać raport, bo to w straży jedna z najważniejszych czynności. Ten ktoś stwierdził, że jak nie ma się zahartowanego organizmu, to nie powinno się przebywać za długo w tej dzielnicy. Dobrze, to gdzie teraz? To the Shrine of Archolos. That seems Do close. kaplicy Adanosa. Jasne, za mną. I'm not sure who the usurer's villa is. Usurer is one of those words that I never hear in normal language in English. But in this game it's been used as like a debt shark, a loan shark basically, for one of those, was it Luna? Was a usurer who did not like the term usurer. Wybacz, nie widziałeś może rybaka handlującego starymi rybami? As a matter of fact... Tak, mnie też oszukał. Ciebie też? Mój brat jest niereformowalny. Przepraszam cię za niego. Od rana chodzę i przepraszam ludzi, którzy dali się wrobić w jego świeże rybki. Daj te ryby, wyrzucę je. Weź to złoto. Nie zlikwiduję to zapachu, ale może nieco zrekompensuje ci to przeżycie. Okay. Chwila. Niech ja go tylko znajdę. That was nice. Nareszcie na kogoś trafiłem! Mieli jednak rację, jak mówili, że w nocy trudno kogoś znaleźć. Ale oto jesteście wy! Wspaniale! Należycie do straży, tak? Patrolujecie? Zgadza się. Dobrze, dobrze! Rozumiem, że jesteście trochę zajęci, ale czy znaleźlibyście chwilę, by porozmawiać o bogach? Is this guy doing some evangelizing? Byle szybko. Ach, ależ tych informacji nie da się przekazywać szybko. Wpajanie nauk zawsze trochę trwa. Inaczej nie odczujesz satysfakcji rozwoju intelektualnego. Zacznijmy od tego, że wszystko, co do tej pory usłyszałeś o bogach, to nieprawda! Inos,
Beliar i Adanos nie są osobnymi bytami, lecz jednym, ukazującym się pod 3 postaciami. Stanowi to główny dowód na doskonałość tej istoty. Zdolność do okazywania całego spektrum emocji, panowanie zarówno nad światłem, jak i mrokiem oraz umiejętność osiągania pomiędzy nimi kompromisu. To coś obcego nam, ludziom. Wszyscy jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Nie potrafimy być raz tacy, a raz tacy. Nasza dusza jest taka, jaką ją stworzono i nic na to nie poradzimy. Jedynie ci, którzy prawdziwie otworzą swe oczy, mają szansę dostąpić zaszczytu spotkania Boga, mimo posiadania ułomnej duszy pełnej zła. A jeśli ktoś urodził się dobry? Nie nam o tym decydować. Coś, co my będziemy uważać za dobre, w oczach bogów może być obrazą przeciwko naturze. Młodzi pewnie nie zrozumieją tego od razu. Jednak naszym obowiązkiem jest próbować postępować tak, jak chce wszechbyt. I pamiętaj, mimo że Inos, Adanos i Beliar potrafią koegzystować w jednej istocie, to nie znaczy, że ty też jesteś do tego zdolny. Czy dostrzegasz już prawdę? Czy twoje oczy otwarły się na prawdziwą naturę wszechrzeczy? A może potrzebujesz wsparcia w dążeniu do światłości? Dokładne informacje o pracy nad własnym charakterem znajdziesz w najnowszej powieści kapłana Tarla, zatytułowanej Wieża. I nabyć ją możesz... Mam pomysł. Zacznij nauczać w dzień. Na targu. Albo w porcie, tam jest dużo ludzi. Ktoś na pewno zechce kupić tę całą wieżę. Tak myślisz? Kto na przykład? Znasz taką osobę? Chociażby jakiś szlachcic pochodzący ze znamienitej rodziny, która jednak podupadła i nie może sobie pozwolić na kupno owej fortyfikacji. Ależ wieża to tylko przenośnia, metafora odnosząca się do wytrwałości wiernych w walce z niewiernymi. Nie możesz rozumieć wszystkiego dosłownie. To tylko tytuł powieści, a nie żadna prawdziwa budowla. Szkoda. Cóż, na mnie już czas. Życzę powodzenia w krzewieniu wiary. Dziękuję. Mógłbyś przekazać swoim znajomym, że mają szansę poznać prawdę o otaczającym nas świecie? Pomyślę o tym. Świetnie! Będę czekał. Każdy wierny jest wart mojego czasu. Ryzykowne zagranie. A co jeśli faktycznie zacznie nagabywać naszych chłopaków? Przecież muszą być skupieni na swojej pracy, a on w tym będzie doprawdy elegancko przeszkadzał. Jeśli faktycznie pójdzie nawracać do portu, to tak dostanie po mordzie, że cała ta prawda uleci mu z głowy. Nie mamy się czym martwić. Cóż, nie będę się z tobą spierał. Widocznie przyświecał ci jakiś cel w tym działaniu. Dobrze, to gdzie teraz? My main thought was like how many robberies and assaults happened while I was sitting here listening to this guy talk about his about the singular god form and the book and all that stuff. Let's go to the Artisans District. Do dzielnicy rzemieślników. Jasne, za mną. And like, once again, this quest is narratively interesting, but oh. It's also bugged. This quest is narratively, oh, there you go. It's narratively interesting. There's like these sort of more thematic story events happening, but at the end of the day, it's another one of these follow the script quests where it's go to this one NPC, go here, do this, go here, do this. And it's not so much of the sort of more player-driven, open-ended exploration that I've preferred about those other Merchant Guild quests. I mean, technically, like, Armar's quest was a fairly linear sequence of events. Go to the beach, talk to Limon, go to the other beach, get the thing, go back to Limon, go to the guy who wanted the ridiculous, boring story. It's kind of a straightforward thing, but like I was in control of
where I went in every step of the way, whereas this is like very much follow this NPC through this highly scripted scenario the whole time. The other one just felt a little bit more, you know, is more, I guess, like natural to the regular gameplay. And that's where I think opinions may differ if you prefer, if you like these quests being a little bit more out of the box. They're a little bit more spectacular or extraordinary by being literally a bit more constructed and different from the typical gameplay, but I'm on the fence. Panowie strażnicy, nie poratowalibyście złotkiem biednego kaleki? Kaleki? W którym miejscu? Cóż, raczej nie pokazuję tego miejsca publicznie. To jak będzie? Nie żądam przecież wiele, kilka sztuk wystarczy. Cóż, nie zostałem upoważniony do wręczania jałmużn. Przykro mi. Ale królu złoty, przecie to nic takiego. Przełożony za to głowy nie urwie, a będziesz mieć za sobą dobry uczynek dnia, nocy, doby, o! O! I don't really remember exactly what Roderick said, other than keep an eye on, remember who I issue a fine to. Nie wolałbyś jakoś zarobić? A kto by chciał zatrudnić takiego kalekę jak ja? Ja nikomu nie jestem potrzebny, tylko bym przeszkadzał. Pytałeś gdzieś? Jakbyś zatrudnił się w porcie, to nieźle byś zarobił, a jeszcze miałbyś blisko do karczm. Kto wie, może twój szef opłaciłby ci w którejś pokój. Ta, a niby kto tak robi? Zaraz bym do niego podszedł. Oj, nie wiem, może w stoczni? Za budowę nowych okrętów płaci teraz król, czyli wypłata pewna, a za dobrą pracę mógłbyś dostać premię w postaci dachu nad głową. Ja bym miał pracować? W stoczni? Czyli musiałbym machać młotkiem, piłą i jeszcze pewnie nosić ciężkie deski? Przecież to jest męczące. Jak każda uczciwa praca, ale miałbyś przynajmniej satysfakcję, no i tyle grosza w kieszeni, że nie musiałbyś żebrać. Tam, podziękuję za taką ofertę. Niech inni się męczą, nie będę im przeszkadzał. I mean, you know, building ships, that seems like a lot better work than other things you could be doing. Sure, it's kind of somewhat physical work, but it's, you know, you're working with materials and things. You're not like cleaning up sewers or wiping down tables at a bar, or like even farming can be super physically demanding and tiring work. W takim razie przykro mi, nie pomogę. No a może jakieś parę monet? Też mnie uszczęśliwią, naprawdę. A będzie z tym mniej zachodu niż z jakimś tam załatwianiem pracy. Niestety nie mogę tak szastać pieniędzmi. Sam ich potrzebuję, wiesz jak jest. Lepiej od ciebie, smarku. Słucham? Nic. Bardzo dziękuję za pomoc. Straż po raz kolejny pokazała, że do niczego się nie nadaje. Żegnam. Dobrze, że niczego mu nie dałeś. Jeszcze by pomyślał, że może tak sobie podchodzić do strażników i prosić bezkarnie o jałmużnę. A tego chłopcy by nie wytrzymali. Nie przejmuj się wyzwiskami. To normalne. Podczas służby usłyszysz jeszcze dużo gorsze. Musisz się przyzwyczaić. Nawet nie zauważyłem, żeby powiedział coś niemiłego. Jestem przyzwyczajony do gorszych tekstów. A jakbyś chciał już wracać, nie ma problemu. Zmierzyłeś się z wystarczającą ilością wyzwań, żebyśmy mogli zdać odpowiedni raport Roderichowi. Rozumiem. Dobrze, to gdzie teraz? I have to see all of the content. Let's go to the user's villa. I think she's nearby. Lichwiarza. Jasne, za mną. If I'm remembering what that is.
Is he gonna glitch out again if I save here? This is my pre-one, so I need to be on slots 1 and 3 right now. Don't glitch out, buddy. Okay, good. He just accelerated weirdly. Somebody is equipping blunt weapons. Oh, it's what's his face? Volker. He's the big dog user. Okay. Mówię ci, zapłaci mi za to. Ja nie spłacam długów? Ja? Zawsze oddaję w terminie. Zawsze. Nie dam mu się więcej oszukiwać. Myśli, że jest taki wspaniały, bo wszyscy w mieście się go boją. Bo taką wielką willę ma. Cholera jedna. Większość zderów z biednych i uczciwych obywateli. O, dobry wieczór. Piękna pogoda, nieprawdaż? Faktycznie piękna. Właśnie dlatego z kolegą postanowiliśmy udać się na spacer. Po męczącym dniu lubimy się tak przewietrzyć. A to chyba nie jest zabronione. Prawda? A dlaczego miałbym was posądzać o coś niezgodnego z prawem? 2 spacerowiczów, wielkie Michalo. Oto to! Panowie strażnicy, możecie spokojnie patrolować dalej. Tu nic ciekawego się nie dzieje. Sami uczciwi ludzie. No, może z wyjątkiem tego w willi. Macie jakiś problem z jej właścicielem? Problem? A gdzieżby to? Plotki tylko słyszeliśmy, że niby wyzyskuje biednych. Zwiększa procent już po udzieleniu pożyczki. Takie tam. Skoro jest taki nieuczciwy, to może lepiej trzymać się od niego z daleka. Spacerować możecie przecież wszędzie. Owszem. Już sobie pójdziemy. Jeszcze jedno. Co tak śmierdzi? Śmierdzi? A, to pewnie my. Krewnych w garbarni dzisiaj odwiedzaliśmy. Pan władza wie, jakie u nich zapachy. Tego normalny człowiek nie jest w stanie długo wytrzymać. Cóż, problem polega na tym, że to nie smród wyprawianych skór. Prędzej, za przeproszeniem, gówna. I to sporej jego ilości. Nie. Gdzie tam? Panie władzo, tak się czepiać zapachu przypadkowo spotkanych ludzi? To niekulturalne. What are they hiding in there? He accused them of smelling like shit. Was that just figuratively saying you're full of shit? Like, you guys are talking a load of crap? I mean, I saw them. They were throwing rocks like they were about to break some windows or something. I don't want to get, like, super aggressive with these guys. Tylko nie zróbcie czegoś głupiego. A gdzieżby tam, panie władzo? My tylko na spacer wyszliśmy. Jasne, żegnam. Do widzenia, do widzenia. Hey, they left. Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłeś. Było widać, że coś kręcą. Mogłeś ich chociaż dokładniej wypytać. Willa ma ochronę, więc nie rozumiem, dlaczego straż miałaby się tym przejmować. Gorzej, jeśli właściciel wniesie skargę za szkody wyrządzone jego domowi. Z pewnością wziąłeś to pod uwagę. Oczywiście. Chodźmy dalej. Dobrze, to gdzie teraz? So I was supposed to be like a hardcore aggressive cop about that? I can't just say, hey, don't do, I can't just politely say, don't do what I think you're about to do. Do kościoła Innosa. Jasne, za mną. If this were real police work, I would much rather prefer to be the lawful neutral guy who's like not cracking my baton on people's heads because they might be doing something.
you know? Even though just getting a little bit more assertive about, hey, what are you really up to, isn't quite on the same level as beating people with a stick. It's still like that's escalating conflict. There's no need to do that if I'm trying to de-escalate situations. So what is our encounter going to be here? Grave robbers? This was set up earlier. Oh no, it's guy like creeping on the church looking for a chance to like rob something or something. Hey you! Dobry wieczór, obywatelu. Co? O, dobry wieczór. Czy dobranoc nawet? Z kim mam przyjemność? Ze strażą. Patrolujemy miasto, czyli innymi słowy szukamy ludzi, którzy zamiast spać robią coś wbrew prawu. W takim razie nie będę wam przeszkadzał. Tutaj nie ma nikogo takiego. Nie? Nie, gdzieżby? Widzicie kogoś, kto robiłby coś nielegalnego? Ja? Nie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mógłbym zobaczyć, co tam czytasz? Co? Ale to są jakieś pierdoły. Nie warto sobie nimi zaprzątać głowy. Myślę, że ocenię to sam. Nalegam. Ale to tylko romansidło zwykłe. Po prostu czasami lubię się zorientować, czym ta moja żona się fascynuje. Nic ciekawego dla prawdziwych mężczyzn. Całe dzieło na jednej kartce papieru? Nawet jak na romansidło to trochę mało. Proszę mi to dać. Nie, nie dam. Now see, this guy, on the other hand, was being a little sketchy and provocative. That's why I felt a little bit more inclined to be inquisitive with this guy. The other guys, I knew they were up to potentially bad behavior, and my only goal was just to discourage it. Niczego tu nie znajdę. Is this guy gonna get back up? Like, what's happening? Nic tu nie ma. I guess I read the note. What was the note, though? Okay. 2 silver cups, a golden cup, a golden plate, 2 silver plates, a golden necklace. Mój łeb. I don't know if there's anyone watching this at night. If so, get rid of them first and then deal with the goods. Chwila. Hey, you. Ciekawe to romansidło. Pełne cennych przedmiotów i pozbywania się świadków. To nie tak. Mogę wszystko wytłumaczyć. Masz ostatnią szansę. Zostałem do tego zmuszony.
Grożono mi strasznymi konsekwencjami w razie niewykonanego zadania. Kto ci groził? No, oni, nie znam imion, przysięgam. Przychodzili zawsze w nocy, nosili kaptury i maski. Nie widziałem ich twarzy. Mieli broń. Widziałem za ich pasami. Kto w takiej sytuacji odmówiłby współpracy? Dobrze, dobrze. To mi wygląda na coś godnego oficjalnego zeznania. Pójdziesz dobrowolnie do koszar, czy mam zawołać kogoś, kto ci pomoże? Nie, nie trzeba, sam trafię. Świetnie. Pamiętaj, że jeśli tam nie dotrzesz i nie złożysz zeznania, to marnie się to dla ciebie skończy. Wiem, to dla mnie nie a zresztą nieważne. I didn't get his name. Dobrze, że trochę go podpytałeś przed wysłaniem do koszar. Teraz wiemy, że nie zmarnuje czasu chłopaków. Ta lista jest dość ciekawa. Autor zrobił dobry wywiad. Jest podpisany? Nie, jest tylko inicjał. A. To ciekawe. Będę musiał pogadać o tym z Roderichem. Dobrze, to gdzie teraz? To the mage's residence, which I think is right here. Do siedziby magów. Jasne, za mną. Do a quick save. Oh, what the hell is going on here? You guys practicing magic outside the mage's house? Kaspar. Ej, ty. A co to za nocne pokazy? O, dobry wieczór. To takie tam nic groźnego, proszę mi wierzyć. Poza tym, nawet jakbym coś podpalił, to przecież zaraz obok mieszkają magowie. Opanowaliby sytuację. Właśnie. Magowie. Można by odnieść wrażenie, że to jakaś prowokacja. Albo nawet próba ataku na magów. A kto byłby tak głupi, żeby zaatakować magów? Na pewno nie ja. Ja w każdym razie nie robię niczego złego. Wydaje mi się, że nie mówisz wszystkiego. Złudne wrażenie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Odnoszę inne wrażenie. Stanowczo nalegam, byś powiedział mi, co tu się dzieje. Ale... Żadnych ale. Inaczej będę zmuszony do bardziej dosadnej interwencji. Chodzi o to, że od zawsze chciałem zostać magiem. Od dzieciństwa. Odkąd do miasta przyjechał jeden i pokazywał dzieciom różne sztuczki. Strzelał takimi różnymi gwiazdkami w powietrze. Dym z jego fajki układał się w różne kształty. I jeszcze miał taki fajny szpiczasty kapelusz. Nie patrz tak. Wiem, że tutejsi magowie nie noszą kapeluszy. On był z bardzo daleka. Mówił, że zgubił się w poszukiwaniu jakiegoś złodzieja, czy tam włamywacza. Do rzeczy, proszę. Ostatnio kupiłem sobie takie zwoje u wędrownego handlarza. Trochę się nimi pobawiłem i odkryłem, że nie idzie mi z nimi tak źle. Wyobrażasz sobie? Tyle lat marzeń, snów. A tu proszę, faktycznie potrafię się nimi posługiwać. Tak, widziałem. Szło ci wyśmienicie. Oj, szczegóły dopieszczę u magów, kiedy już mnie przyjmą do siebie. Właśnie dlatego tu stoję. Może dzięki temu zauważą drzemiący we mnie potencjał. Śmiem twierdzić, że w nocy magowie śpią i nie wypatrują potencjału wśród przypadkowych ludzi. W takim razie, co mam zrobić? Idź do klasztoru. Myślisz, że mnie wpuszczą? Nie wiem, to zależy od ciebie. Musisz się postarać. Dobra, idę. Dzięki za pomysł. Hola, w nocy poza miastem jest niebezpiecznie. Idź rano, a teraz wróć do domu i się prześpij. Do czarowania potrzeba sił. Skoro mówi to strażnik miejski, to się dostosuje. Trzymaj za mnie kciuki. Do zobaczenia. Sprowadzać magom na głowę jakichś nieopierzonych marzycieli? Cóż, oby się nie dowiedzieli, że to ty go przysyłasz. Przysyłam? To była tylko sugestia. Nie wiesz, jak tę sugestię zinterpretują magowie. Tyle dobrze, że się nie przedstawiłeś, więc jak się zeźlą, to może uda ci się wyjść ze sprawy cało. Dobrze, to gdzie teraz? So now he's acting like that was a bad decision. Do gildii kupieckiej. Jasne, za mną. I mean, when I talked to Tangrel or whatever, he was like,
yeah, if you want to join up, you gotta pay the fine, bring a sheep, but we can only take new novices in at certain times a year. What's the harm in the guy who has potential and an interest in joining the monastery as a novice doing that? Like, give me a break, Vigar. I'm already disliking this whole philosophy of the guards if they're going to chastise me for trying to make smart decisions. Because I'm, like, not upholding order in the exact way that they want me to. Like, I mean, like, the conversations with these characters is interesting. You have a little bit of that thought-provoking decision-making as to, like, okay, how could this conversation go? How are they going to react? And, like, the premise of this night patrol being, like, bad things can happen at night, so is everything you're running into, is this a bad situation? And how do you handle it? You know, that's interesting. It's narratively interesting. I'm getting annoyed by Vigar chastising me for some of these decisions that, quite frankly, seem like they're smart and polite and effective decisions. So if Roderick comes down on me, then that's gonna be even more reason for me to not want to join the guards. Proszę mi pomóc! Ten namolny typ nie chce mi dać spokoju! Łazi za mną, stoi całymi dniami pod oknem, serenady śpiewa, oszaleć można! Ależ moja piękna łabędzico, jakiś to demon w ciebie wstąpił, że zaczęło ci to przeszkadzać. Żaden! Po prostu mam już tego dość! Nie wyjdę za ciebie i koniec! Powoli. Czy w wyniku tego napastowania poniosła pani jakieś szkody? Nigdy jej nawet nie dotknąłem. Ja stosuję wyrafinowane metody. Ja nie pcham się z łapami jak jakiś prymityw. Za kogo mnie pan władza uważa? I reprimand you. Like, is this an official reprimand, or is this like, can I just tell him, like, one person to another, hey, knock it off? There's other fish in the sea. I have a very bad feeling this means an official reprimand. Otrzyma pan ode mnie naganę. Nie doszło do pogwałcenia przepisów, jednak powinien pan zmienić swoje zachowanie. Zmienić? Pan władza wie, jak to jest usychać z tęsknoty za widokiem ukochanej kobiety? Jak to jest dusić się przez brak jakiegokolwiek spojrzenia z jej strony? Najlepsze ubrania, lutnie i perfumy dla siebie kupiłem, żeby zrobić dobre wrażenie. A w podzięce spotykam tylko niezniszczalny mur niechęci. Dla siebie It's pan about kupił? more than just you, buddy. Nie widać? Jakby pan kupił coś dla swojej wybranki, to pewnie uzyskałby pan lepszy efekt. Ja w każdym razie nie mam zamiaru dłużej marnować tutaj czasu. Żegnam. Oczywiście. Dlaczego pan władza miałby się nami interesować? To nieporozumienie nie ma podłoża prawnego. Prawda, Sówko? Na pewno nie można mu dać jakiejś grzywny, żeby nie miał pieniędzy na kolejne ekscesy? Oh, see, this is like the choice. Like, if I give him the fine, then is Vigar gonna yell at me for wasting the guards' time with trivial goods, trivial matters? They're like, oh, it's more paperwork, and we just let them sort it out themselves. Or, like, what? Maybe it could be done. Does this mean, hey, what's in it for me? I'm not gonna give him a fine. Nie. To nasze prawo jest do bani! W ogóle nie chroni niewinnych kobiet, tylko zawsze ich ciemiężycieli. Kiedyś zrobię z tym porządek. Pomogę ci. Możemy razem przejrzeć przepisy i wybrać te najgorsze. Zrobię to sama. Żegnam. Ależ bażanciku. As far as I'm concerned, this is a personal matter, and it is not escalated to the point where a restraining order is in order. So you take care of your own business, and if it becomes too much of a problem, you can file an official complaint with the city guard.
but I'm not going to take action based on a one random occurrence that I see in the middle of the night. Now, what was wrong about my decision, Vigar? Ach, niespełniona miłość. Dobrze, że nie wymierzyłeś mu większej kary. Jeszcze by się zabił z żalu i uznał nas za winnych w liście pożegnalnym. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy go obserwować. Wydawał się dość dziwny. Połowa mieszkańców tego miasta jest dziwna. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobrze, to gdzie teraz? Well, he actually liked that one. Wracajmy. Twoja decyzja. So I think I get 75 XP when he's not super favorable about the outcome, and 100 when he likes it. So I think I got 2 bad ones and like 3 or 4 good ones. But still, I'm not a fan of the judgmental nature of this. With the merchants, I can be my own judge, or at least you play within the rules of you do what the money tells you to, and you scratch your back, I'll scratch yours kind of situations. The whole aspect of being like town police officer, that does not appeal to me. Jesteśmy. Dziękuję za wspólny patrol. Teraz idź się przespać, a rano pójdziemy do Rodericha i złożymy mu raport. Tak jest. Aha, ostatnia uwaga. Zauważyłem, że pomału nabierasz tego oficjalnego stylu rozmawiania z mieszkańcami. Pamiętaj tylko, że w oficjalnych sytuacjach nie mówić im na ty. Albo bądź całkiem swobodny, albo całkiem oficjalny. Nie mieszaj tego, bo brzmi to mało profesjonalnie. Postaram się. No, to do jutra. I have a question. Mam pytanie. Wal. Dlaczego zamykamy ludzi w areszcie na kilka dni, a potem wypuszczamy, skoro można ich zesłać do Górniczej Doliny? Cóż, musisz zrozumieć, że jest pewna różnica między wykroczeniem a przestępstwem. Nie będziemy zsyłać ludzi do kolonii za zakłócanie ciszy nocnej. Gdybyśmy wszystkich zamknęli, to w trymiga byśmy zbankrutowali. Przez brak kontaktu z innymi wyspami zapasy w spichlerzach się kurczą, a więźniowie w myśl prawa mają mieć zapewnione stałe racje. Zanim statek więzienny do nas przypłynie, to minie trochę czasu. Zbyt dużo, żebyśmy byli w stanie utrzymać tylu skazanych. How you doing? Co słychać? Odejdź, przeszkadzasz mi. That was such a pleasant way to end our lovely night patrol. He was like super professionally welcoming, and hey, we're gonna do this job, and hey, here's some tips and advice, and then all of a sudden, go away, you're bothering me. I'm like, okay. Where can I sleep? Hey, you. I'm sleeping in your bed. Cholera, co się dzieje? Wynocha z mojego łóżka! I'll get out of your bed when I'm good and ready. So let's see, if I join here, then maybe the option would be I can learn alchemy with Corum, and then I would learn blacksmithing from Aggar. Whereas if I join the merchants, I would learn blacksmithing from their guy and then become an apprentice with the alchemist. Maybe that's the way to go. Hej! Hey, you. Melduję, że przeprowadziłem w nocy patrol. Były problemy? Spotkaliśmy 2 spacerowiczów, którzy kręcili się obok jednej z willi. Postanowiłem zostawić ich w spokoju. Pod gildią kupiecką jakiś mężczyzna nagabywał kobietę. Udzieliłem mu za to nagany. Przy siedzibie magów jakiś mężczyzna próbował swoich umiejętności w czarowaniu. Poleciłem mu udać się do klasztoru, żeby nie przeszkadzał śpiącym mieszkańcom. Spotkaliśmy obywatela, który miał okraść kościół Innosa.
Wysłałem go tutaj, żeby złożył odpowiednie zeznanie. Spotkaliśmy żebraka. Oferowałem mu pomoc w znalezieniu pracy, ale odmówił. Przy kaplicy Adanosa podszedł do nas jakiś samozwańczy kaznodzieja. Przekonałem go, że nie powinien męczyć strażników swoimi tekstami, tylko ludzi tym zainteresowanych. Jeśli chodzi o biedną dzielnicę w porcie... Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak, jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z I czym did mieliśmy murder do czynienia. several hobos. Dobrze, Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. W niektórych przypadkach może podjąłbym inną decyzję, ale nie popełniłeś żadnych rażących błędów. Joining the city guard. Time to talk to Roderick about my chances of becoming a guard. Chwila. Wykonałem wszystkie zlecone mi zadania. Dowiodłeś swoich umiejętności w posługiwaniu się mieczem i kuszą. Udowodniłeś swoją zaradność, zdobywając oręż strażnika bez zwracania na siebie uwagi. Przeprowadziłeś patrol po mieście, dając jego mieszkańcom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dobra robota, chłopcze. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Co za tym idzie, dotarliśmy do ostatniego momentu, w którym jeszcze możesz się wycofać. Dlatego zapytam cię po raz ostatni. Jesteś pewny swojej decyzji? Chcesz zostać strażnikiem miejskim i służyć Archolos tak długo, jak będzie cię ono potrzebować, lub tak długo, jak będziesz w stanie mu służyć? No. To brzmi na bardzo duże zobowiązanie. Chyba muszę to jeszcze przemyśleć. Dobrze, chłopcze. Jesteś jeszcze młody, dam ci trochę czasu na przemyślenie sprawy. Tylko nie zastanawiaj się zbyt długo. So at this point, I can do my free... Oh, I got a S set. Look at that. This really is a German layout. Free... What's my hyphen? Where do I get a hyphen from? Got an umlauted A? All these letters I don't use. Okay, I'll just use a space. Free faction. Free... Do I not have an... Oh, that's right. There we go. I'm using a 60% layout, so I have a layer shift to turn some of my keys into arrow keys. So, free faction save there. And then in the future, I can revert back and play the other half if I desire to. But I'll go ahead and I'll join the guard just to see what the preliminary stuff is like, and then probably reload the save and then actually join the merchants who I am leaning more towards at this point. Tak, jestem gotów. Spotkajmy się więc na placu. Pozostali rekruci, którym udało się ukończyć szkolenie, złożą tam z tobą przysięgę. Do I have to go down here? Trudno mi w to uwierzyć. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by przywitać wśród nas nowych strażników. Chłopcy, złożycie teraz przysięgę, dzięki której zostaniecie braćmi miecza i obrońcami naszego miasta. Będziecie musieli sobie ufać i wzajemnie na sobie polegać. Wiem, że się denerwujecie, więc zaczniemy bez dodatkowego przedłużania. Połóżcie prawą dłoń na piersi i powtarzajcie za mną. Przysięgam służyć miastu i jego władzom. What if I pick something else? Przysięgam służyć miastu i jego władzy. Być tarczą dla jego mieszkańców, a mieczem na jego wrogów. Być tarczą dla jego mieszkańców, a mieczem dla jego wrogów. Przestrzegać praw nadanych z jedynej i niepodzielnej łaski króla Myrtany. Przestrzegać praw nadanych z jedynej i niepodzielnej laski króla Myrtany.
Wiernie wypełniać obowiązki i dbać o dobre imię straży. Wiernie wypełniać obowiązki i zadbać o dobre imię straży. Nigdy nie użyć oręża w niesłusznej sprawie. Nigdy nie użyć oręża w słusznej sprawie. A gdyby przyszedł czas, oddać swe życie na służbie. A gdyby przyszedł czas, oddać me życie na służbie. Skoro jesteśmy już po oficjalnej części uroczystości, to czas na świętowanie. Tylko niech nikomu nawet nie wpadnie do głowy, by przesadzić z alkoholem. Macie być gotowi do służby od samego rana. Odmaszerować do karczmy. Alright, so I botched every single one of those. They didn't care. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Who can I talk to about the weird stuff going on? Marvin, tak? Gratulacje. Pamiętaj, nie daj sobie wcisnąć patrolu w slumsach, a może przetrwasz pierwszy tydzień. Właściwie to już tam byłem. Nie było tak źle. Może wzięli I cię za murdered dziewuchę i 5 dlatego people. cię nie zaczepiali. Wyjątkowo brzydką dziewuchę. Twoje zdrowie. Lewy? Niech żyje król! Muszę przyznać, że gdy zobaczyłem cię pierwszy raz na treningu, nie byłem co do ciebie przekonany. Pokazałeś, że jesteś prawdziwym mężczyzną z krwi i kości. Gratuluję. Guido. Czego? Can I like get information from anybody? I want to know like who can Hey, train me and what the services are and what's expected of me as a new guard and here we are. Widzę, że mamy nowego. Niech no ja cię obejrzę. Powinienem znaleźć coś w twoim rozmiarze. Odwiedź mnie rano, będę miał dla ciebie porządny mundur. Gdy już załatwisz sprawę z pancerzem, przyjdź do mnie. Będę miał dla ciebie trochę informacji na początek. So Leonard's and Jeden oh z my god. rekrutów, tak? Mam dla ciebie coś specjalnego. Dostałem kilka skrzynek tego piwa od mojego przyjaciela z dawnych lat. Ciemne i gorzkie, ale za to jakie mocne. Na zdrowie! Hej, ty! Marwinie, mam zaszczyt powitać cię w Straży Miejskiej. Nie myślę, że nie słyszałem tych kilku pomyłek podczas przysięgi. Przyznam się jednak, że gdy sam ją składałem, to też popełniłem 1 czy 2 błędy. Jesteś dobrym chłopakiem i myślę, że świetnie się spiszesz jako strażnik. Wypij teraz piwo albo 2. Wszystko na koszt straży. Zasłużyłeś. Postaram się nie zawieść. Nie tylko się postarasz, ale tak zrobisz. Od tej pory spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność. Nie licz jednak na chwilę wytchnienia, bo zaczynasz pracę już od jutra. Oczekuję cię z samego rana. Niech żyje król! These are some names that I don't recognize. Hej! Niech żyje król! Where are all these guys coming from? Hej! Duster. Who are you? Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Hej, ty! Are you? Okay, so what? I'll drink my dark beer. Do I have more than 1 dark beer? Here we are. Maximum hit point bonus and maximum mana bonus. That's a nice little bonus for joining the guards. Now I shall find a bed in which to sleep.
And then I can get my armor and figure out what's going on with if they have a merchant who will sell me goods, but it kind of sounds like they didn't. If they wanted me to find my own friggin' sword. Who can teach me, yada yada. I'm stuck. There's probably a faster way to get into the guards because it's like more of it's a central location, so it might have been that if I went north or something I would have been able to get in through a different gate, but this is the way that I know, and this is what feels like the main entrance to me, so this is the way I will appear. I'm gonna sleep in your bed again, Corum. You better get used to it, because this is gonna happen a lot if I join the guard. Your bed is now belong to me. Mógłbyś mnie wyszkolić? Szkolę tylko naszych szermierzy. Nie mam... A czego uczysz? Walki w zwarciu wszelkiego rodzaju. Broń jednoręczną. Okay. Chwila. Pohandlujmy. Weren't you supposed to have, like, armor for me or something? I do get to get a guard's halberd, which is pretty cool. Low damage for the strength, but it's presumably got very good range. Weren't you supposed to give me some, like, armor, though? Co nowego? Zamiast marnować dobrą stal na tych... Jeszcze trochę, a będziemy... Where's my armor? I mean, the guild just gave me armor, like, as soon as I was signed on. Before I even went through the unofficial baptism. Hey. Like, this guy's not offering to train me. Pomoc zawsze się przyda. Something unpleasant, get to the point. Widzisz, mam problem z From mieszkańcami residents dzielnicy in the poor biedoty district, w I'm sure you've been there before. I know it's a very inviting neighborhood to visit. A lot of people come back from there with some unpleasant illness. Most symptoms look like those of the common cold. Sometimes you don't need by nosebleeds. They can deal with this without too much trouble. There's a few hours and a sick person both back on their feet. In that case, what's the problem? However, that anything can be contagious. The situation in the island is already tense. We don't need an outbreak. Refugees that visit slums can carry disease, even if they don't yet have the symptoms, but it's hard to get further infected. Ano, tak się jakoś złożyło. You're not used to it yet? Whatever, oh god. I just want to learn about... Oh, were these the other recruits? So that's the armor I should be getting, right? Weren't you supposed to have something for me? Do I have to talk to Roderick before you guys will talk to me? Od czego mam zacząć swoją służbę jako strażnik? Nadszedł czas, żebyś otrzymał swój pierwszy prawdziwy mundur i z dumą nosił barwy straży. Zgłoś się do Lenarta, będzie miał coś dla ciebie. Kiedy już to załatwisz, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze większe zadanie. Wytłumaczę ci wszystko dokładnie, gdy już będziesz gotowy. Możesz też udać się wcześniej do Oktawa, zajmuje się naszymi najnowszymi rekrutami. Z pewnością odpowie na wszystkie twoje pytania związane z technicznymi aspektami naszej pracy. Co będzie należało do moich obowiązków? Jeszcze masz wątpliwości? Strażnik powinien przede wszystkim dbać o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Gdy zauważysz wśród ludzi jakieś podejrzane zachowania lub będziesz świadkiem przestępstwa, musisz natychmiast interweniować. W Archolos
Nie tolerujemy również handlu bagiennym zielem oraz żywym towarem. No i są też kwestie polityczne. Jak pewnie słyszałeś, sytuacja na froncie nie jest ciekawa. Z tego powodu wielu obywateli coraz chętniej podważa autorytet króla i nawołuje do secesji. Ci durnie nie rozumieją, jak szkodliwe mogą być ich działania. Podburzanie społeczeństwa do buntów jest zakazane i podlega natychmiastowemu zesłaniu do Górniczej Doliny. Podobno możesz mieć dla mnie lepszy pancerz. Coś tam się znajdzie, choć jak pewnie słyszałeś, ostatnio krucho u nas z zapasami. Weź ten. Ma kilka rys i przetarć, ale wciąż powinien spełniać swoje zadanie. Mam nadzieję, że przyniesie ci więcej szczęścia niż poprzedniemu właścicielowi. Śmiało, przymierz ją. Zobaczmy. No i teraz wyglądasz jak człowiek. Trochę jakby była przyciasna w pasie. Gadanie, jak dla mnie leży idealnie. Zresztą nie musi być wygodna, tylko ma ci uratować tyłek. Czyli teraz jesteś naszym nowym kolegą, co? Na to wygląda. Nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć. W ostatnich latach służba w straży to ciężki kawałek chleba. Roderich ciągle ma wizję odbudowy jednostki, ale to zajęcie na długie lata. Tak czy inaczej, widać, że wciąż nie może ścierpieć błędów młodości. I have to go. Odmaszerować! Do you have new goods for me? Pohandluj. No new goods. Odmaszerować! 35, 40, 30. Was that the same as what the merchant armor was? Like, I'll have to look back at my footage and compare this, because I really don't remember the exact stats. But see, like, this armor, this isn't too bad. It's this kind of same deal as that other recruit armor, where I can't quite tell if it's supposed to be chainmail or if it's just, like, really thick woven padded cloth. But it's not a bad look. It's just that as you level up, these other armors look less and less appealing to me. This one's not too bad. It's not too bad, but you know, it's kind of similar to like the classic guard armor look, which I've seen enough. I don't need more of that. One of the other sets of armor, they had like this double layer of chainmail that one piece was hanging down really low, and I didn't like the look of that. Roderich powiedział, że to ty zajmujesz się rekrutami. Tak, chłopcze. Dowodzę wszystkimi szeregowymi strażnikami. Masz do mnie jakieś pytania? Czy może od razu chciałbyś otrzymać Who can jakieś train zadanie? me? Podczas szkolenia otrzymałem miecz jednoręczny. Jest szansa, aby wymienić go na coś cięższego? Myślę, że jak pójdziesz do Odgara, to powinien przerobić twój miecz na dwuręczny. Teraz, kiedy jesteś pełnoprawnym członkiem straży, nie będzie ci sprawiał problemów. A jak wygląda sprawa z nowym wyposażeniem? Muszę zdobywać je na własną rękę? Wraz z każdym awansem będziesz otrzymywał swój przydział. Zazwyczaj będzie to pancerz, jakaś broń, a czasami nawet jakiś pas lub pierścień. Oczywiście nikt ci nie zabrania kupowania broni u handlarzy, byle tylko tych prowadzących legalne interesy. Jako strażnik musisz być przede wszystkim efektywny. Nikt nie zmusi cię do używania broni, którą nie potrafisz się posługiwać. Inaczej sprawa ma się z pancerzem. Jest on twoim mundurem. Musisz go nosić zawsze, gdy jesteś na służbie. Jeśli będziesz się dobrze sprawował, to może zostaniesz za jakiś czas przyjęty do jednego ze specjalnych oddziałów. Ich członkowie mają dużo bardziej spersonalizowane wyposażenie. O jakich oddziałach mowa? Mogłeś jeszcze nie zauważyć, ale wyżsi rangą strażnicy dzielą się na mieczników i kuszników. Każdy z oddziałów dowodzony jest przez osobnego sierżanta, który przydziela strażnikom obowiązki.
Póki co nie zaprzątaj sobie tym jednak głowy. Gdy zostaniesz awansowany, Roderick wszystko ci wyjaśni. To ja jestem odpowiedzialny za wszystkich nowych strażników, więc póki co będziesz raportował do mnie. I have to go. Odmaszerować! Does Carmen or whatever, Corum, can he teach me alchemy now? Oh. He does not. Also, he's got little, like, the, kind of the medical serpent with the staff on his arms. That's cool. It's like a medic's uniform. Here's the armor I was talking about, actually. Where it's got... I guess that might be like a padded gambeson over top of a chainmail skirt or something. Well, I guess it's a long chainmail tunic, but that's kind of a weird double look that I'm not a big fan of, with it hanging down like that. Yeah, I'm not really digging the guard situation right now, so I think I'm gonna reload my faction save. In fact, I'm gonna call it quits for this session altogether. I'm still leaning very heavily towards just joining up with the guild. So I'll probably just join up with the guild and skip through all that introductory dialogue and cutscenes. Carry on from there, and maybe I will also end up deciding to join up with the alchemist or with Frida. I may look up some trainers, see if there's any info on... Oh, hello. This guy's running at me. O, widzę twój szczery uśmiech i oczy. Piękne oczy. Słucham? Zamieszkałem w mieście, by uciec od potworów. Ale tu jest gorzej. Podejrzani ludzie chodzą nocami po ulicach i tylko czekają, by poderżnąć mi gardło. Może powinieneś o tym powiedzieć straży. Rozmawiałem już z Araxos, ale wzięli mnie tam za jakiegoś wariata. Ale ty jesteś normalny. Pomożesz mi. Weź moje grzyby i zaopiekuj się nimi. Ja odchodzę. Co takiego? Nie ufaj nikomu. A niech to. Trzeba wiać. That was kind of random. But I figure I might have to look up some trainers to figure out, you know, does this Ingbar guy, whatever his name is, like, will he be able to train me to master Ingor? You know, double check on the recipes and things for potion making, because it might be in my interest to just join up with the alchemist. That way I can make use of these dragon roots, for example. We'll see. For now, I will save by Lorenzo. Okay. And then I'll be able to deal with all that in the next one.